I zaczynam. Problemy z rwą kulszową były mocne, znaczy nie mówię, że przeszły, bo nie wiem. We wtorek mieli mi wysłać umowę i w środę wysłać sprzęt. W środę do mnie dzwonią, sorry, rezygnujemy. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Ja mówię, jak rezygnujecie? Mi zostały 2 tygodnie do wyprawy, a wy mi dzwonicie teraz, że mi rezygnujecie? Jak ja mam to teraz załatwić wszystko? I really recommend this guy because he was really good. Na zdrowie. For you. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Siemanko, witam serdecznie w drugim odcinku z mojej wyprawy do Nepalu, a dokładnie z wyprawy w Himalaje. Jestem właśnie w Katmandu. Idę jeszcze teraz do sklepu kupić rzeczy, których mi brakuje na wyprawę, czyli kask, maska i do tego spodnie jakieś ciepłe, bo takich spodni też nie mam. Muszę kupić naprawdę dobre rzeczy, żeby przypadkiem nie było mi później zimno. Dobra, kurtka i ciepłe spodnie są takie na 6000, właśnie takie na Island Peak. Teraz muszę kupić maskę, kask. Okej, kupiłem maskę na twarz taką dobrą. Kupiłem 2 pary skarpetek bardzo gorących, 4 inne jeszcze mam. Kupiłem poduszkę do namiotu, bo zapomniałem wziąć. Kupiłem kask. O, tu wam mogę pokazać. No. Tutaj mam kask taki, kominiarka, skarpeteczki i to jeszcze muszę kupić ogrzewacze, takie macie do stóp, działają przez 8 godzin. No i do rąk, do rękawiczek to działa 12 godzin. No i dobra, prawie wszystko mam. Jeszcze teraz do apteki muszę kupić tabletki na chorobę wysokościową, które muszę mieć obowiązkowo. Muszę jeszcze kupić tabletki, które wrzuca się do wody, żeby zabijały bakterie, jak będę wygotowywał śnieg, żeby mieć wodę. I muszę jeszcze, które się przydadzą oczywiście, jak będę w obozach, już jak ruszę od Amadablan Base Camp do góry. No to wiadomo, no tak będzie trzeba topić śnieg, żeby mieć wodę po prostu. I do tego trzeba te tabletki wrzucać. I jeszcze muszę kupić Shilat. Tak. Takie czarne coś, taką czarną smołę tutaj, która jest po prostu niesamowicie zdrowa. To wydobyła się właśnie w Himalajach. Jak skała się poci, to zbierają ten Shilat. Ma po prostu niesamowite właściwości zdrowotne. Także muszę to kupić. Prawidłowa wymowa to Shiladzi. Jest to naturalna żywica, która wypływa ze skał wysoko w nepalskich Himalajach. Od wieków uznawana jest w ajurwedzie za eliksir siły i długowieczności. Zawiera ponad 80 minerałów, a dzięki kwasowi fulwowemu wspiera energię i odporność. Dla wielu to nie suplement, a prawdziwy dar gór, używany tu od pokoleń. Dobra, znalazłem sklep, w którym jest Shilat. Kupiłem właśnie 2 takie słoiczki. Petarda to jest, polecam wam bardzo, jak będziecie właśnie w miejscu, gdzie można go kupić. Idę teraz do lokalnej apteki, potem właśnie leki na chorobę wysokościową. Kiedyś tu też już je kupowałem. Te tabletki są na chorobę wysokościową. Jak dopadnie, pół tabletki rano, pół wieczorem. I tabletki jeszcze do wody. Te, co wam mówiłem, że jak się po prostu wygotowuje śnieg na wodę, takie też trzeba wrzucić, ale pozabijało te bakterie wszystkie. Bo tutaj na wysokościach woda gotuje się w innej temperaturze, nie w 100 stopniach, także nie zabija wszystkich bakterii. Trzeba to mieć. Ja już w samochodzie taksówce jadę na Pashupatinath Temple, czyli słynną buddyjską, nie buddyjską, hinduską świątynię i krematorium od razu. Coś podobnego jak w Varanasi na Dobby Ghat wam pokazywałem.
ale jednak troszkę inne, także tu też chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Jazda tutaj nie jest lekka, powiem wam. Trzeba tak przyciskać wszędzie. No i dobra, dojechałem tutaj do świątyni, ale ładnie ubrani są. No i co mnie nie dziwi? Święte krowy na wejściu. Najważniejsze, co powinniście wiedzieć, że właśnie ta świątynia Pashupatinath jest najważniejszą świątynią w tej w ogóle części Azji, taką najważniejszą totalnie dla nich, która jest poświęcona właśnie Bogu Shiwie. Pashupatinath to najświętsza hinduistyczna świątynia w Nepalu, poświęcona Bogu Shiwie w jego formie jako władcy zwierząt. Położona nad rzeką Bagmati stanowi miejsce modlitwy, pielgrzymek i tradycyjnych kremacji na otwartym ogniu. To jedno z najważniejszych miejsc duchowych w całym regionie Himalajów, wpisane na listę UNESCO. Atmosfera w Pashupatinath jest pełna dymu, mantr i kadzideł. Tu życie i śmierć spotykają się na oczach wiernych. To miejsce jest dla nich takie najświętsze i przyjeżdżają tutaj ludzie właśnie z Indii, z Nepalu, z różnych krajów po to właśnie, by tutaj nad rzeką spalić zwłoki, żeby po prostu ich ciało nie przechodziło kolejnej reinkarnacji, znaczy ciało umarłego, kogoś z rodziny, nie przechodziło kolejnej reinkarnacji, żeby duch został uwolniony. To jest dokładnie coś takiego, jak robią w Varanasi. Varanasi jest najbardziej świętym takim miejscem w Indiach dla Hindusów. You can see the back Yeah. and arms. Everything see. Powiem wam tak, no lepiej nam się po prostu nie mogło udać. My jesteśmy w takim miejscu. Nie sądzę, że ktoś zrobi lepszy materiał z tego miejsca. Teraz jeszcze na sam koniec możemy przejść tędy. Dzieci z najwyższej kasty są paleni. Tutaj już jest przygotowywane. O, po popiole idziemy, super. Tutaj będzie przygotowane właśnie do najwyższej kasty. A właśnie tutaj w Nepalu, w tej części, jest właśnie ta świątynia tutaj. Cieszę się, że mogę wam to pokazać. Zaraz dojdę do miejsca właśnie nad rzeką. Widać dym już z daleka, ale zaraz wam to pokażę. Do głównej świątyni, która tutaj jest, mogą wejść tylko Hindusi, że tam nie wpuszczą. Ale tutaj wam pokażę nad rzeką, co się dzieje właśnie. To tutaj miejsce to jest krematorium, które po prostu jest na świeżym powietrzu. Następnie prochy kończą w rzece. Tutaj możecie zobaczyć, niosą zwłoki, które na początku będą pewnie obmyte w rzece, a później spalone. No i tak, zrzucają później wszystko właśnie już tutaj do rzeki. O, tu możecie zobaczyć, jak goli pewnie najstarszego syna, który prowadzi później ceremonię. Powiem wam, że po tym, co człowiek zobaczył w Varanasi, przeżył to tutaj, to się już tak na lajcie chodzi. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ciekawe miejsce. Tutaj też można spotkać sadhu, świętych ludzi, którzy przychodzą. O, co koło można spotkać, patrzcie tam, krowę. Ci, którzy przychodzą medytować. O, popatrzcie, jak tu też ładnie.
I oni są naprawdę tutaj mocni, patrzcie. Byk taki, że szok. A babki go głaszczą, jakby nigdy nic. Jak go cylnie, to będzie miał zaraz. Tutaj siedzą z sadu. Tam się zaczyna właśnie kolejna ceremonia. Ludzie naprawdę chcą skończyć w takim miejscu, żeby nie przechodzić kolejnej reinkarnacji, żeby ich duch był wolny. No, thank you. Nie potrzebuję. Kropki mi chcą malować na czole. O, niosą kolejne zwłoki do spalenia. Zawsze będę powtarzał, że Nepal jest niesamowitym miejscem. Tak lubię tutaj przyjeżdżać. Tutaj podobno właśnie jak się chodzi, tutaj jest pełno różnych uliczek właśnie dookoła. Magda polecała mi, że warto właśnie sobie pochodzić, zagłębić się trochę bardziej. Zobaczyć tutaj trochę też odklejonych ludzi, bo tacy też tu są. Już paru widziałem. No ale w tym coś jest właśnie fajnego. No, widać jak płynie popiół. No i jak tak w świętym miejscu Hindusów, no musi być nasrane przez krowy oczywiście, bo krowa święta. Święta może być, ale gówno by posprzątali. Człowiek wdepnie i później tak jest. No i oczywiście syf, no wiadomo. Idzie kolejny sadu. Na początku jakiś rytuał odprawiają. Ciekawe takie coś zobaczyć, naprawdę. To jest też ciekawe, że dla normalnej osoby, wiecie, chodzić tak między tymi paleniskami, gdzie się palą zwłoki, wiecie, coś tam wystaje. I to w ogóle nie rusza. Ani trochę. Bo widziałem już to. Widziałem takie coś już w Varanasi. Byłem już blisko tego. Także w ogóle mnie to totalnie nic a nic. No ale dla osoby, która nie widziała, może to być lekki szok. No, to jest taki obraz właśnie z Indii. Krowa, Hindusi. A krowa to byk wielki, a nie? Jakiś kaleka, coś żebrający. Jeszcze brakuje... A, czekajcie, tam dalej jeszcze jest nawalone przez krowę. Shiva. To właśnie tutaj jest świątynia Shiwy. Siwa to jeden z najważniejszych bogów w hinduizmie, znany jako niszczyciel i odnowiciel wszechświata. Często przedstawiany jest w pozycji medytacyjnej, z trzecim okiem na czole i kobrą owiniętą wokół szyi. Jego symbole to trójząb, bębenek Damaru i rzeka Ganges spływająca z jego włosów. W Nepalu i Indiach czczony jest jako uosobienie mocy, ciszy i duchowej przemiany. Wszędzie można coś kupić. Zjadłem sobie takie te ich słodycze albo coś takiego ciekawego, ale to tak wygląda, że... To po prostu tak wygląda, że to się równa od razu z kiblem, a nie chciałbym tego. Miejsce ciekawe, na pewno warte odwiedzenia. Jeśli będziecie w Katmandu, przyjdźcie, zobaczcie jak to wygląda. Jak wygląda miejsce, gdzie śmierć i spalenie coś pięknego dla tych ludzi. Kupiłem sobie lot nad Mount Everest jutro. Nazywa się to Mountain Fly. Wyjeżdżamy o 5 rano, o 6 już jest samolot.
i lecimy dookoła Mount Everest. O, możecie tutaj zobaczyć takie coś. Moi drodzy, idę teraz właśnie do placu, na plac, gdzie jest świątynia, którą zamieszkuje Kumari. W samym sercu Katmandu żyje Kumari, żywa bogini, czczona przez tysiące wiernych. To kilkuletnia dziewczynka, wybrana według starożytnych rytuałów, uważana za wcielenie bogini Taleju. Nie chodzi do szkoły, nie mówi publicznie, nie okazuje emocji. Jej obecność sama w sobie ma boską moc. Każdego dnia pokazuje się w pałacowym oknie, a jej spokojne spojrzenie uznawane jest za błogosławieństwo. Podczas wielkich świąt wynoszona jest na ulicę w złotym rydwanie. Wtedy całe miasto zamiera. Dla Nepalczyków Kumari nie jest zwykłym dzieckiem. To żywa bogini w ludzkim ciele. Żywa bogini w ciele dziewczynki. Fajny odcinek o tym bardzo przygotował Janek z kanału Zaraz tam wjadę. Pozdro, Janek. Nieopodal Placu Królewskiego, w drzwiach niepozornego budynku, czeka na mnie osoba, na której spotkanie wyczekiwałem. Niewiele wcześniej pod tym samym adresem gościli reporterzy stacji BBC, która w 2016 roku umieściła moją rozmówczynię na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. My name is Janita Bajracharya and I'm 27. Oni czczą dziecko, dokładnie dziewczynkę. Uważają, że ona jest boginią, że ona przeszła po prostu reinkarnację za życia. I dopóki nie dostanie miesiączki, jest boginią, której nie można dotykać, która musi przejść specjalne testy. Tam jest chyba 32 wymagania są, które musi przejść w ogóle, żeby zostać Kumari. Ona musi być też oczywiście ze specjalnej kasty. No powiem wam, że to jest niesamowite po prostu. Z dziecka robią boginię, czczą ją i później, jak ona już dostanie tego okresu, nagle koniec, już nie jesteś boginią, bo już, wiecie, miałaś miesiączkę, wybieramy teraz nową, a ty se radź. Dodatkowo Kumari już później prawdopodobnie nawet nie może wyjść za mąż, ponieważ ludzie tutaj wierzą w to, że jeśli wyjdzie za mąż, to jej mąż umrze młodo. Także nikt się na to nie chce zdecydować. No i w ogóle miejcie sobie żonę księżniczkę, nie księżniczkę, boginię, byłą boginię. No a tutaj bez zmian, jaki syf był, taki jest dalej. To jest mocny. Nepal jest mocny. Ale powiem wam, że nie dość, że się tutaj dobrze czuję, to jeszcze bezpiecznie się czuję. Ludzie są naprawdę bardzo mili. Nie ma co. Fajny kraj. Ale te stare budynki mają klimacik. Bardzo dużo z nich się zawaliło podczas trzęsienia ziemi, ale niektóre przetrwały. Ale tutaj widać naprawdę czas. Ale tu jest młyn. Czuję się, jakbym był w Mumbaiu. Taki klimacik. Tu to się dopiero dzieje. Tysiące osób przechodzą cały czas. Tutaj właśnie będziemy szli do głównego placu.
Świątynia jakaś, idę zobaczyć do środka, co tam jest. Wow. Miasto z wyjątkowym klimacikiem. Klimacik klimacikiem, ale coraz mocniej się robię głodny. Przydałoby się coś zjeść. I bardzo dobrym pomysłem oczywiście są pierożki Momo. No bo wiadomo, pierożki zawsze są dobrym pomysłem, ale zobaczymy. Może zjem coś innego. Dalbat to nie chcę za bardzo jeść, ponieważ w górach, znaczy oczywiście to bardzo lubię, ale w górach będę jadł bardzo dużo, także tutaj sobie odpuszczę. Wczoraj wiadomo, wczoraj zjadłem, no bo miałem ochotę, przyjechałem dopiero do Nepalu, ale dzisiaj już nie, na to czas. Dawno klaksonów nie słyszałem. Tak się tu idzie po prostu. Nie patrzycie, tylko po prostu idziecie. O, tutaj też jakaś ładna świątynia pewnie. Przerobiona na sklepy. Nie no, w środku jest świątynia normalnie. Ale tu jest młyn. O, Ganesha. Ganesha mam wytatuowaną na brzuchu. Pomaga w biznesach, ściąga problemy i kłopoty z waszej drogi. No i tak, jestem właśnie na Durban Square. Tutaj, gdzie jest właśnie świątynia Kumari, czy raczej pałac Kumari. Myślę, że ta dziewczynka nie może nawet dotykać ziemi. W ogóle, nie mogą jej dotykać. Nie wiem, co to jest, ale ciekawie wygląda. Dobra, idę zobaczyć teraz do pałacu Kumari. Widzę, że tam ludzie właśnie stamtąd wychodzą. Janek miał szczęście, udało mu się ją zobaczyć. Ja na takie szczęście nie liczę. Wiem, że nawet nie ma szans, ale ciekawe, czy mi się tam w ogóle uda wejść. Kolejka jest mocna. No i biedne dziecko zostanie taką Kumari. Siedzi zamknięta. Kumari czar. I dziady mi się tu wbiły. Tak to tutaj wygląda. W środku ludzie siedzą i czekują, że Kumari wyjdzie do okienka. No ale jest napisane, że jeżeli by wyszła, to jest wtedy całkowity zakaz nagrywania. I właśnie Janek też o tym mówił, że zobaczył, ale nic nie nagrał, bo nie można było. Chyba mi się uda też zobaczyć Kumari, ale czad. No i powiem wam tak, pykło mi się. Znaczy nie wiem, czy to jest takie normalne zobaczyć ją tutaj, ale akurat podszedłem pod pas, patrzę, ludzie wchodzą, dobra, to też wchodzę. W środku coraz więcej ludzi zaczęło się zbierać. I mówią, chować wszystkie kamery, chować kamery, zaraz wyjdzie. Mówię, ty, no nie, no zobaczę Boga. Znaczy, nie Boga, jak to powiedzieć? Boginię, o, boginię. No i zobaczyłem, trochę inaczej sobie ją wyobrażałem oczywiście. Nie będę obrażał, no bo wiadomo. Ale inaczej sobie to wyobrażałem. No dobra, powiem. Chyba nie urażę nikogo tym, co powiem. No było to po prostu pulchne dziecko. Jakiś markecik z ciekawymi rzeczami. Nie no, po tym jak ja dzisiaj zobaczyłem boginię, no to już jestem święcony. Pierścienie mocy. Patrzcie, jakie ładne. Yeah, I see. Thank you. Good price. Oh, always good price.
z takich ciekawostek jeszcze, bo też mnie to interesowało trochę. W jakim wieku taka dziewczynka zostaje kumari? To było napisane, że między 3. a 5. rokiem życia, a może nawet być 7. Ale chodzi o to, żeby ta dziewczynka była nieskazitelnie czysta, ładna, zadbana, bo bogini, która właśnie zamieszkuje w tym ciele dziecka, jest nieskazitelna. Kumari dała mi moc i siłę, żeby zdobyć Amadablan. Thank you so much. Proszę pani, po co mi takie koraliki, jak ja widziałem kumari? Nic bardziej świętego już dzisiaj mnie nie spotka. Co ciekawego też jeszcze wyczytałem teraz na temat tego, jak takie kumari wracają do normalnego społeczeństwa. Wiecie, no, jak są młode, jak są tymi boginiami, no to traktują je jak boginie. Nikt ich nie dotyka, nic nie mogą takiego zrobić, nie wychodzą praktycznie z pałacu. No, zupełnie inaczej ich życie wygląda, a tu nagle cyk, nara, trzeba wychodzić z pałacu, trzeba mieć normalne życie. Czytałem, że teraz też władze Nepalu wypłacają tam jakieś, tak jakby powiedzieć, emerytury, czy jakieś takie zasiłki dla byłych kumari, żeby sobie, wiecie, żeby miały pieniądze, żeby sobie zaczęły radzić z życiem, ale że podobno są niewystarczające. Dalej do gdzieś sobie kawkę wypić, a później mam spotkanie z Polakami tutaj, z taką grupką. W ogóle strasznie dużo Polaków spotykam. Ja, że w poprzednim odcinku to mówiłem, no ale dzisiaj już spotkałem kolejnych chyba, nie wiem, z 15. Bardzo dużo w ogóle. U mnie w hotelu też są, dużo ludzi jeździ w Himalaje. Także to mi się podoba. W ogóle Polacy naprawdę są bardzo wielkimi kozakami w górach. Są znani. Także mega szacun mamy tutaj w Nepalu. Jak słyszą, że jesteśmy z Polski, to znają wielu. Znaczy może nie znają wielu, ale wiedzą, że Polacy byli kozakami. I robili rzeczy, których nikt wcześniej nie robił. Nawet ostatnio jeden Polak coś zrobił. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywał. Piotrek? Piotr Krzyżowski, polski himalaista, który dokonał czegoś niesamowitego. Najpierw wszedł na Lhotse, 4. najwyższy szczyt świata, mający 8516 metrów. 2 dni później, nie schodząc z obozu 4. na przełęczy południowej, zdobył Mount Everest, najwyższy punkt na Ziemi, mający 8848 metrów. Wszystko to zrobił bez użycia dodatkowego tlenu i bez pomocy szerpów, samotnie, na granicy ludzkich możliwości. W ciągu 48 godzin zdobył 2 szczyty w Himalajach. Szok. I to bez tlenu. I to był sam. Bez żadnego szerpu z niczego. Podobno jak wchodził tam, to mu szerpowie mówili: zawracaj, chłopie, zawracaj. No, zrobił swoje. Mega szacun. W ogóle w 2015 roku doszło tutaj do trzęsienia ziemi w Katmandu, w Nepalu ogólnie. W Katmandu oczywiście było bardzo odczuwalne. Zginęło około 9 albo 10 tysięcy osób. Informacje są sprzeczne. Gdzieś piszą, że 9, gdzieś 10. Ale no to i tak jest bardzo, bardzo dużo. I właśnie tutaj w Katmandu dużo budynków się zawaliło. I przypomniała mi się teraz właśnie sytuacja, jak ostatnio przewodnik, z którym byłem, opowiadał mi historię, jak wtedy do tego doszło. On był u kolegi i to był dzień wolny, akurat dzieci nie szły do szkoły, bo coś wtedy było. I mówi, że dostał wiadomość, że było trzęsienie ziemi, że chyba jego dom się zawalił czy coś takiego. Był po prostu przerażony, podobno biegł do domu, myślał, że już stracił swoją rodzinę, że stracił dzieci. Na szczęście nie stracił nikogo, bo wszyscy przeżyli, ale aha, on wtedy powiedział, że te domy naokoło niego wszystkie były zbożone, a jego akurat był cały. Że miał tyle szczęścia. No po prostu niesamowite. Jak on mi to opowiadał wtedy, to ja miałem normalnie ciarki. Wyobraźcie sobie, co taki człowiek musi myśleć, że nagle dzieje się trzęsienie ziemi, wy jesteście ileś tam od swojego domu i nie wiecie, czy wasza rodzina przeżyła i tylko słyszycie, że tu się zawaliło, tu nie żyje tyle ludzi.
coś strasznego, naprawdę. O, tu możecie zobaczyć, to na przykład po trzęsieniu ziemi zburzone i już nieodbudowane. I to nagle jeden tak po środku gdzieś. Dużo to jest też po prostu popodpieranych dalej. Na przykład tam na tym placu te świątynie są normalnie podparte takimi wielkimi dachami, znaczy takimi balami wielkimi, żeby się to nie zawaliło. W 2015 roku Nepal nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 w skali Richtera. Zginęło wtedy prawie 9 000 osób, a setki tysięcy straciły dach nad głową. Katastrofa zniszczyła wiele zabytków, w tym świątynie wpisane na listę UNESCO. Do dziś jest to jedna z największych tragedii w historii tego kraju. Jestem już na lotnisku, muszę odebrać swój bilet. Pogoda jest piękna. Wczoraj było słaba, dzisiaj jest super, także powinien się lot normalnie odbyć. Mam już bilet i 6 rano odlatujemy, także za 40 minut. Dobra, moi kochani, wychodzimy z autobusu, wsiadamy do samolotu i lecimy zobaczyć Mount Everest. Takim samolotem lecimy. Kosztowało mnie to $240. Nie wiem, czy to normalna cena, czy miałem załatwione trochę taniej. Brałem też od Kisana. No i wygląda to tak, że najpierw ci, którzy siedzą po lewej stronie samolotu, to oglądają Himalaje i później będziemy zawracać i ci będą po drugiej stronie. A teraz właśnie mijamy Cho-Oyu, który ma 8210 metrów. No i moi drodzy, Mount Everest. Po lewej, po prawej Lhotse. Tak to wygląda. Mount Everest 8848 metrów. Lhotse 8516. No i dla mnie to już koniec widoków. Naprawdę ładnie wszystko wyglądało, świetnie. Kamera nie mogła tego tak dobrze uchwycić, ale na żywo było znakomicie. Cieszę się, że to zrobiłem. Naprawdę bardzo. Jak zobaczyłem teraz te Himalaje, to się tak nakręciłem. Chciałbym już dzisiaj zaczynać trasę. Jeszcze muszę 2 dni poczekać, ale fajnie. Plecy mnie przestały boleć, także też fajnie. Znaczy tak minimalnie jeszcze bolą, ale ja wiedziałem, że one po prostu potrzebują odpoczynku, no bo ostatni miesiąc za mocno trenowałem i je obciążyłem za bardzo. No, dobra, jeszcze chwilę mamy, żeby popatrzeć. Piękny widok, no nie ma co. No i wracamy do Katmandu.
O, właśnie dostałem wiadomość, że wczoraj czy przedwczoraj zginął ktoś na Amadablan. Możecie zobaczyć. Gościu z Austrii. Straszne. No ale tak słyszałem, że ostatnie dni pogoda tam była naprawdę tragiczna. No i nie wiem, dlaczego ludzie się decydują, jeśli jest taka pogoda, w ogóle próbować i tak dalej. No, z jednej strony, jeśli ktoś płaci kupę pieniędzy, bo naprawdę słyszałem, że niektórzy płacą po 15 albo 20 tysięcy dolarów za takie wyprawy. I kurde, wiecie, za wszelką cenę próbują. No i później popełniają błędy i giną. Straszna sprawa, naprawdę. Byłem sobie naszyć naszywki SFD. Dziękuję bardzo. Jeden z głównych sponsorów tego wyjazdu. No i tutaj góry dzisiaj wybieram. Amadablan i Island Peak. A teraz idę na pizzkę. Znowu do tego miejsca, co wczoraj i to kiedyś szliśmy. Bera Pizza, serio polecam wam. Taka dobra. A z racji tego, że zostałem mi tutaj tylko jeszcze dzisiaj i jutro, jem ile się da. To będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. W kolejnym już startuję w Himalaje. Także śledźcie na bieżąco. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco, żeby was nic nie ominęło, trzeba wcisnąć przycisk subskrypcja, a także dzwoneczek. A jeśli możecie, pod każdym filmem chciałem tutaj zbierać 10 tysięcy lajków i komentarze. Także jeśli możecie mi w tym o shit. O kurwa, ale nogę skręcił. Ja pierdolę. O, jakby się to stało dzień przed wyprawą. O, było blisko. Naprawdę. No. Także zostawiajcie komentarze, zostawiajcie lajki i subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie, wasze zdrówko. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Suplementy diety najlepsze na rynku. A ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy wojownika.